Hej, hej! Dzisiaj zabiorę Was w świat mikroskopii oraz zimowych problemów z nią związanymi i przyjrzymy się jednym z najciekawszych mikroorganizmów, jakimi są ameby skorupkowe. Zapraszam. Zima to taki szczególny okres, bardzo różny od pozostałych pół roku i to dla wszystkich, którzy zajmują się przyrodą, więc nieważne, czy uciekasz w świat mikroskopii, bo na zewnątrz jest mniej do oglądania, czy zajmujesz się mikroskopią tak sensu stricte, dotykają Cię te same zimowe problemy. Chodzi mianowicie o to, że mikroorganizmy, czyli na przykład pierwotniaki, to też są zwierzęta, więc zmagają się z tymi samymi zimowymi warunkami jak pozostałe. A glony, skrętnice, zielenice, to też koniec końców roślinki. Może nie z systematycznego punktu widzenia, nie, ale z fizjologicznego już tak, więc mają te same zimowe problemy co rośliny wyższe. Szczególnie to widać późną jesienią na styku właśnie z pierwszymi przymrozkami, kiedy to wody powierzchniowe wręcz sterylnieją, cała materia organiczna opada na dno, gdzieniegdzie tylko widać mikroskopijne skorupiaczki, w wodach płynących to już w ogóle nic nie ma. Dlatego wtedy dobrą metodą jest zawczasu przynoszenie sobie próbek wody i zlewania do jakiegoś słoja akwarium, żeby na czas zimowy mieć swoją własną jakąś hodowlę, z której będziemy czerpać próbki do oglądania pod mikroskopem. Taka hodowla oprócz takiego wygodnickiego charakteru ma też walory badawcze, może trochę szkolne, niemniej jednak, bo kiedy nasz się ekosystem już ustabilizuje, na przykład po miesiącu, możemy nim dowolnie manipulować, w zależności jakim warunkom poddamy naszą hodowlę. Czyli na przykład kiedy wystawimy ją na takie ostre zimowe słońce za oknem, dorzucimy szczyptę na przykład fosforanów z jakiegoś nawozu, to po paru dniach będziemy mieli takie widoki. A jeżeli zrobimy trochę przeciwstawne warunki, czyli odstawimy w ciepłe miejsce, w lekki półmrok, to na początku nam się wytworzy taki korzuszek bakteryjny, potem pojawią się ich konsumenci i koniec końców pod mikroskopem będziemy mieli takie obrazy. To jest ta sama próbka, ta sama woda z tego samego słoja, odstęp dosłownie kilku tygodni. Ja sobie robię zawsze przynajmniej ze 3 hodowle i to Wam będę proponował, dlatego że po pierwsze rodzajów wód jest mnóstwo, a po drugie nie będziemy skazani na oglądanie ciągle tych samych organizmów. Jedna moja hodowla to taki typowo jeziorny ekosystem, właśnie z wodami z jeziora, z roślinkami z jeziora i tutaj często się zaplątują jacyś goście, tak jak widzicie tutaj błotniarka stawowa mi się pojawiła. Oczywiście na dole zawsze będą jakieś larwy owadów. No ta błotniarka wyjadła mi już prawie wszystko, bo to było bogactwo, dużo roślin. Cały czas muszę ją dokarmiać. Niemniej jednak nie mam serca jej wyrzucać, jest taka słodka. Cały ten ekosystem zostanie oczywiście odstawiony w pierwsze ciepłe dni, zwrócony jeziorowi. Oczywiście najpierw wyniesiony na parapet, żeby się wyrównała temperatura, wszystko się zaklimatyzowało, a potem zostanie wszystko zwrócone przyrodzie. Drugi mój ekosystem to takie typowo wody przybrzeżne, czyli jest nie w pełni zalane, kamienie znoszone z brzegów, rośliny z brzegów. Świetnie się tu rozwijają glony, na kamieniach się pojawiają porosty, mszaki. Nie wiem, czy uwierzycie, ale ten wątrobowiec na samym początku miał 1 cm² powierzchni. To była dosłownie fragment plachy i tak mi się to spodobało, że mi obrósł cały kamień. Waszej uwadze na pewno nie umknęły te porzucane szkiełka mikroskopowe. Nie wynika to z tego, że jestem śmieciuchem, to znaczy jestem, ale to nie jest powód, żeby mnie oskarżać. Tylko jest to spowodowane tym, że kiedy sobie oglądam coś pod mikroskopem i widzę, że już dobiega czas tego preparatu, czyli już bardzo podsycha, już powierzchnia życiowa wodna się zamyka, szkiełko bardzo już przygniata mikroorganizmy, no to mi jest ich zwyczajnie po ludzku szkoda. To też są stworzonka, więc wtedy przerywam obserwację, spłukuję taką pompeczką wszystko z powrotem do tej kuli.
No i wrzucam szkiełko, żeby te, co się przykleiły, miały też szansę wrócić do życia. Czasem jak chcę z powrotem moje szkiełko, to spłukuję to wszystko dokładnie pod kranem, więc też nic się nie marnuje. I ostatnia hodowla to takie typowo wody torfowiskowe, jak widzicie. Na dole właśnie torfowce. Widać, że to są zupełnie inne wody, przezroczyste. Na górze wytworzył mi się taki kożuch bakteryjny oraz kożuch sinic i stąd będziemy czerpać naszą próbkę do dzisiejszych badań, dlatego że mam tu mnogość właśnie ameb skorupkowych. Tak więc polecam założenie Wam takich hodowli, nieważne czy to będą słoje, akwaria. Od siebie polecę właśnie takie szklane kule, dlatego że wtedy najmniej ucierpi może estetycznie Wasze pomieszczenie, kiedy będą stały na parapecie. Nie wiem skąd mam te kule. Pewnie można je kupić w każdym sklepie ze szklanymi kulami. Parafrazując pierwszą książkę przyrodniczą polską, której autor miał problem z opisaniem oczywistości wyglądu konia, jaka jest ameba, każdy widzi. Jest to grudka cytoplazmy z wypustkami cytoplazmatycznymi, zwanymi niby nóżkami, czy też pseudopodiami, które umożliwiają jej poruszanie się. Z tym, że i to jest jedna z cech systematycznych, dlatego że ilość tych niby nóżek i sposób rozgałęziania się pozwala nam przypisać akurat tą amebę do takiego, a nie innego gatunku. Samo pojęcie ameba nie jest pojęciem systematycznym w żadnym wypadku. Słowo pochodzi jeszcze z greki, oznacza zmieniać się, a taki wygląd i sposób poruszania się jest jeszcze obecny u innych mikroskopijnych form. Ta ameba jest w ogóle moją ulubioną nagą, dlatego że ona nie sunie, nie kroczy, tylko się turla. Ta jest przeogromna, budząca grozę. Tak więc tak między innymi wyglądają ameby nagie, natomiast dzisiejszymi naszymi bohaterkami są ameby skorupkowe, czyli takie, które na podobieństwo ślimaków potrafiły sobie stworzyć taki pancerzyk, otoczkę posklejaną z różnych rzeczy i takich sobie dzisiaj poszukamy. Tak więc zabieramy się za zrobienie naszego preparatu. Z tym, że może nie użyję nowych szkiełek, bo mi szkoda, tylko tak zwane bieda szkiełka. Czyli szkiełka raz użyte, umyte i czekające w wanience z denaturatem na lepsze czasy, właściwie na gorsze czasy, kiedy te by się nagle skończyły. I macie wrażenie, że w dzisiejszych czasach denaturat pachnie odrażająco. Czyli wiecie, nie chodzi mi o to, że w dzieciństwie wszystko smakuje lepiej, ale chyba teraz się go skaża zupełnie inną substancją, naprawdę bardziej odrzucającym zapachu. Okropnie nie lubię. Dobra, do przygotowywania preparatów z amebami skorupkowymi zalecam użycie wazeliny. Chodzi o to, że jeżeli wysmarujemy sobie brzegi szkiełka tak dookoła, w miejsce, gdzie później trafi szkiełko podstawowe, szkiełko nakrywkowe oczywiście, uzyskamy dwa profity, o których zaraz opowiem. Mianowicie takie, że gdybyśmy tego nie zrobili i dali próbkę po prostu z naszego słoja, to najprawdopodobniej ogromna większość ameb skorupkowych, zwłaszcza tych większych, po prostu nam pod ciężarem tego szkiełka trachnie, rozpadnie się. Jedyne co zobaczycie potem, to w tym miejscu będzie taka kubka mikroskopijnego piasku. Dlatego, że ciężar szkiełka po prostu zgniecie ich pancerzyki. To macie prawie na bank. A druga sprawa, jeżeli zrobicie to dokładnie, to dookoła wazeliną, wytworzy nam się tak zwana komora wilgotna. Więc preparat nie będzie nam wysychał w ciągu kilkunastu minut, a jeżeli idzie o ameby, jest to bardzo, bardzo ważne, dlatego że zaraz bezpośrednio po naniesieniu próbki ameby zbijają się w kulkę, praktycznie się nie poruszają, często nawet je przegapiamy w czasie przeglądania preparatu, a nawet kiedy już się zaczynają ruszać, jest to taki tak zwany ruch nieskoordynowany,
o prawie zerowej wartości obserwacyjnej, bo ta ameba nie idzie coś zdobyć, upolować, zjeść, złapać, tylko tak po prostu próbuje środowisko. Tak więc zawsze warto wtedy poczekać jakiś czas i wtedy obserwować. Z tym, że tą grubością preparatu okupiamy sobie niestety jeden fakt, taki iż obraz pod mikroskopem takiego czegoś będzie okropny, bardzo, bardzo zły. Bo zapewne część Was wie, że preparaty staram się robić jak najcieńsze, po prostu maksymalnie cienkie, a tutaj robimy wręcz przeciwną rzecz, prawda? Czyli te światło będzie się na tych warstwach kolejnych wody uginać, rozpraszać, będzie dyfrakcja. Poza tym w tych kolejnych mikrowarstewkach będą kolejne mikroorganizmy, więc na glonach będą leżeć bakterie, na bakteriach pierwotniaki. Po prostu tak robi się taka kanapka o bardzo, bardzo złej właściwości estetycznej. Jak z tym walczyć? No nijak, nie da się. W znaczeniu, że jeżeli chce się uzyskać zdjęcie takie małe, później skorupkowej, no to grubość samego preparatu się załatwiamy to tym, że robimy zdjęcia na różnym poziomie ostrości, potem składamy w programie graficznym. To zawsze musimy takie zdjęcie potem najczęściej oczyścić, bo jest tam mnóstwo innych śmieci. No w filmiku nie da się oczyścić niestety. Z tym, że po wielu miesiącach prób nabierzecie takiego doświadczenia, że będziecie mogli robić jak maksymalnie cienkie, ale wciąż jeszcze na tyle grube, że nie będą roztrzaskiwać pancerzyków naszych ameb. To nanośmy próbkę. Zbieramy powierzchnię wody, dlatego że one tam zawsze pływają w menisku. Skrobiemy sobie po ściankach, ponieważ część sobie tam siedzi. Skrobiemy po kamieniach, po martwych roślinkach. Ale przede wszystkim, to najważniejsze, przynajmniej w mojej próbce, zbieramy sobie te nitki glonów. Skrętnic, sinic, co tam będziecie mieli. Jest też trochę tak, że jeżeli nie chcecie używać wazeliny albo nie macie w danym momencie, to można sobie radzić na dwa sposoby. Pierwsze to zamiast wazeliny użyć złamanego szkiełka nakrywkowego, takiej drobiny, albo właśnie nakładać bardzo duże ilości glonów nitkowatych. One nam stworzą tu taką grubość, także większość wtedy ameb skorupkowych w ten sposób sobie ocaleje, bo ciężar szkiełka będzie się opierał właśnie na tych zwiniętych wielokrotnie nitkach sinic czy też glonów. No ale tym samym nie uzyskacie komory wilgotnej, więc to takie troszkę połowiczne załatwienie problemu. Proszę, jak piękne. Zamknęło się po prostu idealnie. Nie wiem, czy to będzie widać. No nie będzie widać na czymś ciemnym. Tu jest ciemne, żeby odblask nie padał. Taka komora wilgotna, idealna już do obserwacji. Sobie wstępnie zobaczę, jak wygląda ta próbka, czy jest ciekawa. No będzie to oglądać, już widzę. Mam tu kilka ameb. 2, 3 nawet gatunki. No i mnóstwo jeszcze innych. O, ta jest moja ulubiona. I mnóstwo jeszcze innych mikroorganizmów się zaplątało, więc o nich sobie też porozmawiamy. No bardzo fajne, bardzo ciekawe. Dobra, już nie oglądam samolubnie, już Wam pokazuję wszystko. Pewnie już zauważyliście, że nie używam głowicy mikroskopowej z dodatkowym portem świetlnym dla aparatu. Robię to rozmyślnie. Miałem kilka głowic i to zarówno PZO-biolerowską, miałem głowicę nikonowską i lejkową. W każdej z nich jest, nawet te, które mają
taką dźwignię z podziałem 100% tu, 100% tu, czyli tak teoretycznie idealne, mają na swojej drodze szkiełko. Czy to jest szkiełko, które zapobiega wpadaniu paprochów tam na obiektyw, czy też taką trochę soczewkę, która niweluje to, że się pojawia dodatkowa droga optyczna. To kiedy się zrobi później na przykład porówna zdjęcie robione z tym, z tą głowicą i bezpośrednią projekcją, jest nieznaczna różnica, moim zdaniem osobistym. Dlatego, ponieważ w mikroskopie to jest zawsze walka, dosłownie nawet o te milimetry jakości, to właśnie używam głowicę bez tych portów, zdejmując ją po prostu. Nie jest to żadna męka, tylko ułamek sekundy. I wolę sobie właśnie zawsze taką bezpośrednią projekcję obrazu z obiektywu na matrycę. To nie jest też żadna filozofia, to jest tylko taka już przejściówka mikro 4/3 na M42, tuba M42 i takie coś, nawet nie wiem co to jest. Aha, też przejściówka EOS M4/3, ale to nie ma nic wspólnego, że to jakieś M czy EOS, bo to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że idealnie mi stoi na tym i idealnie mi wchodzi w to, także to tylko tak czysto wygodnego punktu widzenia, to równie dobrze mogłaby być wyczerniona w środku tuba po papierze toaletowym. Nie ma to znaczenia. Czy ma trochę, ale naprawdę na tym etapie można wszystko sobie dopasować, dowyrównywać. Dlatego już Wam pokazuję, jak to wygląda pod mikroskopem. No i mamy nasz preparat. Tutaj na początek listek torfowca, jak widać. Już martwy. Mnóstwo zielenic. Mnóstwo glonów, pancerzyków okrzemek. Skrętnica. Inne zielenice. No troszkę trzeba poszukać. O, a tutaj mamy Stichotricha. Ma ona też swoją kuzynkę bez tych zoochlorelli. Także jest to kolejny przedstawiciel tych mikroorganizmów, który zawarł pakt z glonami i czerpiał obopólną korzyść. Cudowne stworzonko, cudowne z tą swoją szyją i bardzo widocznymi rzęskami. No i pancerzyki okrzemków malowniczo się ładnie ułożyły. Przecudowne. W ogóle jest grupa fanatyków tylko i wyłącznie okrzemków. I nic więcej nie oglądają. To piękne, architektoniczne glony. W przecudownym kształcie. No dawaj jakąś amebę skorupkową. Tu chyba coś pękło. O proszę, a kto to za grubasek? Czyżby to był stentor? Pokaż buźkę. No chyba tak. Tak, tam widzę stopę w tle. Chociaż nie ma tego otworu z takim wieńcem rzęsek. Nie jestem na 100% pewien. O, tam widzicie? Tu po lewej taka stopa, którą się przytwierdza. A tu wielka wodniczka. Ale grubas. Ale grubas. No o, tutaj stopa.
cudowne stworzonko. No dobra, dobra. Mieliśmy szukać. Jakie cudowne. Mieliśmy szukać ameb. No ale widzicie, tak to jest. Szukasz czegoś, a znajdujesz zupełnie coś innego, fajnego. Tak zresztą też jest podczas wypraw przyrodniczych. Idziesz z nadzieją, że nagrasz żurawie, a nagrywasz dzięcioła. Dobra, szukamy dalej. Przyznacie sami, że architektura chromoplastu, no jakiś wrotek, architektura chromoplastu skrętnicy to jest coś, na co można patrzeć godzinami. Godzinami. Ale skrętnic jest tyle gatunków też. No dawać jakąś. Znowu wrotek. To mam właśnie pokazać, że to nic nie jest takie oczywiste. Nie chcę oszukiwać, tylko skupiać się na tym, żeby coś od razu pokazywać, jaka piękna silnica. O, dobra, mamy pierwszą. No i tutaj zatrzymamy się na tej arcelli, bo to jest z tego rodzaju. Patrzcie, jak bardzo degraduje to obraz, bo pokażę wam zaraz zdjęcie z cienkiego preparatu. To jest mała ameba i poskładany z ostrością właśnie, jak wygląda to w rzeczywistości, jeżeli mielibyśmy cienki preparat, ładny, idealny. Ona ma zresztą swoją większą, ona w ogóle ma mnóstwo kuzynek, ale też ma taką o wiele większą kuzynkę. Popatrzcie tutaj, to po bokach, co widzicie, to są pantofelki, takie już grube, spłaszczone. W ogóle pantofelki nawet widać gołym okiem, jak przyłożycie naprawdę oko do powierzchni wody i wytężycie wzrok, to popatrzcie, jakie to jest ogromne. Ona jest bardziej płaska, nie jest taka okrągła jak tamten gatunek. Te są takie bardziej jak takie talerzyki. O, i mamy naszą pierwszą amebę skorupkową. Ta cała skorupka, otoczka, pancerzyk powstaje albo z materiału białkowego, albo wapiennego, albo krzemionkowego. Niektóre z nich są takie mieszane, bo są to aglutynacja, czyli takie zlepienie się cząstek mineralnych, jak i organicznych, czyli tutaj albo ziarenek piasku z, uwaga, pancerzykami okrzemek, które zjadły. Dlatego tutaj fani horrorów mogą z dreszczykiem emocji przywołać tytuły typu Dom z kości i tak to będzie to. Zlepimy to w jedno zdjęcie, żeby wam pokazać w pełni okazałości. O, i tak to właśnie wygląda. W ogóle, tak jak już wspominałem na początku, grubość pancerzyków często wymusza na nas właśnie takie sklejanie zdjęć, jeżeli chcemy zobaczyć ten pancerzyk w całej okazałości, prawda? Czyli robimy zdjęcie, ruch śrubą mikrometryczną i następne i tak dalej, i tak dalej. I to jest dopiero składane w programie graficznym, albo dedykowanym, albo nawet na upartego można w Photoshopie, jak ktoś bardzo ma cierpliwość. I pokażę wam to na innej amebie, którą już pokazywałem wcześniej. Tutaj miałem bardzo czyste w ogóle pole, czystą przestrzeń, inną poza tymi organizmami, dlatego bardzo ładnie to tu wygląda. Jest to takie trochę, należy to do rzadkości, dlatego jest to jedno z moich ulubionych zdjęć, bo wyszło czyste same w sobie, już wymagało tylko lekkiej kosmetyki na sam koniec. A tak samo powstało właśnie
inna ameba. Zaraz wam tutaj znowu skleję. Tak to wygląda na filmiku. A tak już w rzeczywistości po sklejeniu w jedno zdjęcie. Tutaj kolejna. No i tutaj wracam do naszego preparatu. Tu już wam sklejam kolejną amebę. Centropyxis chyba to jest rodzaj. W ogóle te całe wypustki też są z cechą systematyczną i nawet ważne jest, w którym miejscu są, czyli na którym obiegu, że tak to ujmę. Dobrze, przeczeszemy dalej nasz preparat. O, a tutaj mamy w końcu. To jest to, o czym mówiłem właśnie. Wystarczy, że pozostawicie na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt minut preparat i ameby zaczynają coś robić, ruszać na spotkania, na szukanie pożywienia. Wiele ameb jest drapieżnych. No i tutaj mamy piękną, to chyba rodzaj Difugia. Powiem wam, że nie znam się do końca na systematyce, ale jeżeli ktoś szuka sobie jakiegoś dobrego tematu jak ona się pięknie porusza, szuka sobie jakiegoś dobrego tematu badawczego, to ameby skorupkowe są świetnym materiałem, dlatego że nie wiem, czy uwierzycie, ale wiele z nich po prostu zostało tak na prędce sklasyfikowanych, źle sklasyfikowanych. Dopiero część badań cytokomórkowych trzeba zrobić, żeby potwierdzić, że to jest inny gatunek. Do tej pory wszystko było opisywane na podstawie budowy pancerzyków, a to nie jest dobra i ostateczna cecha, bo ten sam gatunek może trochę inny pancerzyk wytworzyć w innych warunkach. Także są badacze, którzy, tacy nawet domorośli, którzy się tym zajmują. Starają się jak najwięcej tu chyba sobie coś upolowała. Starają się jak najwięcej fotografować, jak największe ilości, dlatego że im więcej takiego materiału przez lata zbierzecie, tym bardziej jest on ciekawy, reprezentacyjny. Jest świetnym materiałem do jakichś badań, analizy. Jeżeli nawet nie dla was, to dla kogoś, kto zajmuje się tym tematem. Patrzcie, jak wygląda ten pancerzyk, jak dokładnie widać te drobinki piasku. Zmieniam też trochę ustawienia, żebyście je widzieli. O, tutaj na większym powiększeniu. Jak to wygląda? No, generalnie ten preparat wygląda źle, ale i tak widać, że jest co oglądać. Jak taki ślimak, prawda? Dobra, żeby nie przynudzać, żeby ten filmik nie stał się dość monotonny, pokażę wam jeszcze jedną taką rzecz z wczoraj, jaką sobie znalazłem, taką właśnie amebę. Jest prześliczna, przepiękna. Bardzo odmienna od tych, które dzisiaj oglądaliście, zobaczyliście. Widzicie tutaj masę cytoplazmatyczną w środku. Pokażę wam to później zaraz na większym powiększeniu. O, jest na większym powiększeniu. Widzicie? Zaraz wam poskładam to w jedno zdjęcie, żebyście mogli w pełni docenić jej piękno. O, i patrzcie, jaka piękna masa, groźna cytoplazmy, czyhająca tylko na nieostrożnych. Mnie w ogóle zaintrygował ten pancerzyk, tak bardzo odmienny od pozostałych, tych krzemionkowych, dlatego że te pancerzyki krzemionkowe w ogóle nie widać w mikroskopie fluorescencyjnym UV. Nie wykazują właśnie autofluorescencji, jak tutaj widzicie, albo raczej nie widzicie. Tutaj, gdzie to puste, po środku czarne, to właśnie jest ten pancerzyk.
Natomiast ten pancerzyk, jak dałem pod właśnie mikroskop fluorescencyjny, tak więc nie wiem, czy to jest materiał białkowy, czy wapienny. Jeszcze do tego nie doszedłem. Muszę w ogóle ten gatunek sobie sprecyzować, co to jest i dopiero może wyczytam, z czego buduje ten pancerzyk. Zrobię Wam oczywiście staka, czyli poskładam to wszystko w jedno zdjęcie. Tak więc widzicie, że nawet używając różnych rodzajów technik możecie tutaj od razu określić różne cechy fizyczne tych pancerzyków. Bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. Warte myślę uwagi każdego, kto zajmuje się mikroskopią, chce robić coś fajnego, ciekawego, takiego innego niż milionowe zdjęcie jakiegoś tam wrotka, bo to większego sensu nauce nie przyniesie. Natomiast jeżeli będziecie coś właśnie fotografować, zbierać dane o organizmach słabiej zbadanych, mniej zbadanych, jest spora szansa, że właśnie przysłużycie się nauce. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że Wam się podobało, dlatego że będzie wiele więcej o mikroskopii na tym kanale, dlatego że jest to trochę niedoceniana, a prześwietna dziedzina. Jest tyle technik mikroskopowych, tyle metod obserwacyjnych, no i przepiękny, przeogromny świat mikroorganizmów warty naprawdę pokazania. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!